Siemano, mimo że jest piękna pogoda, to nie dajcie się zwieść. Na polu jest jakieś minus 8, minus 9 stopni, dlatego bardzo rzeźko, a my ciśniemy dla Was na miejscówkę, żeby przetestować nowe obiektywy od Sirui. Vision Prime 1 to są pełnoklatkowe obiektywy filmowe, dedykowane do różnych kamer. Co fajnego, w tej walizce mamy 3 ogniskowe. I dodatkowo mamy zmienne bagnety, bo możemy mieć tutaj bagnet pod Sony E, pod Nikona Z, pod Canona RF i pod Panasonica L. Chodźcie dalej, zobaczymy jak to wygląda. Generalnie te obiektywy można kupić w zasadzie w 3 opcjach. Albo pojedynczą sztukę, albo zestaw 2 obiektywów, albo taki zestaw jakby master set, w którym mamy 3 obiektywy, 3 ogniskowe, 24, 35 i 50 i dodatkowo zmienne magnety i fajna walizeczka. Magneciki sobie możemy wymieniać samodzielnie. Mamy taki zestawik, w którym jest w ogóle taką zimnicę zarąbiste są takie rękawiczki z Valereta, z których możemy sobie paluchy odsłonić. Jest nam dosyć komfortowo, palce zasłaniamy kiedy chcemy, a cały czas mamy to czucie, żeby wiedzieć co robimy. No i tak, mamy tutaj zestaw śrubek oraz śrubokręt, żeby sobie te bagnety samodzielnie zmieniać. No i oczywiście 3 nasze szkiełka. Jeżeli chodzi o budowę tych szkieł, to są zbudowane naprawdę na bardzo fajnym, wysokim poziomie. Oprócz tego są śliczne dosłownie. Widzicie, one są takie dosyć niespotykane, bo są takie jakby szare, srebrne, z żółto-pomarańczowymi elementami i białą miarką do ostrości. Standardowo wykonanie jest całe z aluminium, szkło i tam wiadomo dekielki plastikowe, być może tam gdzieś w środku są jakieś elementy też z tworzyw sztucznych. Standardowo 2 pierścienie, jeden od przesłony i co ważne, te obiektywy mają światło siłę T, czyli to jest transmisja światła taka realna na matryce i mają tutaj T1.4, czyli są bardzo jasne, a przymykają się maksymalnie do 16. Drugi pierścień to jest oczywiście pierścień od ostrości. Tutaj jeszcze trzeba dodać przy okazji budowy, że średnica jakby tego filtra wkręcanego jakby do obiektywu ma pierścień 67 mm, natomiast średnica jakby zewnętrzna obiektywu na matboxy typu clamp-on to jest 72 mm. No to co, no słuchajcie, zabieramy się za testy, zobaczmy jak to się sprawdza w praktyce, co te szkiełka potrafią. Mamy fajną pogodę, więc pierwsze spróbujemy tutaj nagrać troszeczkę ujęć pod światło i zobaczymy jak sobie radzą z flarami i jak bardzo są kontrastowe właśnie w filmowaniu pod światło. No to zapinamy szkiełko pod FX3 i zobaczymy jak to się będzie sprawowało w praktyce. Zacznę sobie może od 24, żeby zrobić jakieś szersze ujęcie. Tylko że jeszcze musimy założyć filtr, bo bez filtra VND to raczej dzisiaj nie porobimy. Zwłaszcza nagrywając w S-Logu, gdzie mamy ISO natywne 800. Ja sobie wziąłem dzisiaj filtry VND od Tilty, te montowane do Matboxa, do Mirage'a, bo tylko w zasadzie takie mam z takim małym pierścieniem. I zobaczcie, to jest ten ziomek, który mi dzisiaj pomaga w nagrywkach. Remik, zwany Remigiuszem. Też siedzi na Soniaku tutaj u mnie na gimbalu, ale to ma FX30. Podejdź troszkę bliżej, zobaczmy jak się przeostrza. No pierścienie chodzą bardzo fajnie, więc działa to dosyć płynnie. Można sobie fajnie wyostrzyć i trzymać ten jakby nasz detal, naszą postać ostrości. Wiadomo, no, ostrzenie manualne w takich obiektywach wymaga troszkę wprawy, ale myślę, że tutaj praktyka i wszystko będzie ok. No ja filmuję teraz tak, na 1.4 i zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Chodźmy popatrzeć jakieś fajne kadry. No powiem Ci, że bez VND to by dzisiaj nie dało rady nic nagrać. W
W ogóle dużo osób nie wie, że filmując czy tam robiąc zdjęcia manualnymi obiektywami, które nie mają stabilizacji, w Soniaczu stabilizację w wody trzeba odpowiednio ustawić. Jeżeli na przykład mamy ogniskową założoną 24 mm, to wchodzimy sobie w ustawienia stabilizacji i ustawiamy właśnie 24, bo czasami może być przestawiony na przykład, nie wiem, na jakąś 150 i ten obraz nam będzie, mimo tego, że stabilizacja jest włączona, nawet aktywna, będzie nam się trząsł, jakieś dziwne efekty będą wyskakiwały, a jeżeli sobie będziemy zmieniali za każdym razem, kiedy zmieniamy obiektyw, no to będzie działało bardzo w porządku. No wiadomo, nie jest to stabilizacja Panasonica, ale jakoś tam daje radę. W ogóle można by tu powiedzieć o tym, co cechuje obiektywy filmowe. Generalnie cechują się one tym, że raz, że mają nie przepuszczanie światła jakby przez soczewkę, tylko transmisję na matrycę, dlatego to jest ten współczynnik T zamiast F, co jest dużo dokładniejsze, bo teraz każdy z tych obiektywów, ustawiając na tą samą transmisję, czyli powiedzmy na T1.4, całkowicie otwarta dziura, będziemy wszędzie mieli taką samą jasność na tych samych parametrach, tak? Nie ma tutaj różnic. Gdybyśmy sobie to wzięli na przykład ze szkłami takimi fotograficznymi, na przykład zoomami albo jakimiś stałkami, tylko że takimi foto, gdzie światło jest F, no to każda zmiana obiektywu, nawet na F1.4, mogłaby skutkować tym, że będziemy mieli troszeczkę jaśniejszy bądź ciemniejszy obraz na poszczególnych obiektywach. Dodatkowo obiektywy są zbudowane w ten sposób, że pierścienie jakby od przysłony i ostrości są na tej samej wysokości. Jeżeli działamy systemem follow focus, no to wtedy tylko odchylamy sobie ten jakby follow focus, zmieniamy obiektyw i nie musimy go już przestawiać, korygować w przód, w tył, ustawiać znowu tego skoku, prawda, tylko mamy to jakby zunifikowane. No i jeszcze jakość obrazu, no szkła filmowe zazwyczaj mają troszeczkę bardziej miękki ten obraz, wiadomo, no każde szkło się jakimś tam swoją charakterystyką cechuje, natomiast zazwyczaj szkła filmowe mają troszeczkę miększy obraz, taki bardziej naturalny, taki bardziej żywy, prawda? Co jest właśnie fajne, bo wszyscy zawsze szukają tego film looku, no to szkła filmowe są generalnie stworzone właśnie po to, żeby taki film mógł sobie utrzymać. Wiadomo, w różnych tonach, ale generalnie do tego służą. Wpadło mi tam dekielek. Jak go teraz mam wyciągnąć? Będę musiał trzepać. Sypnęło skarbami. Ale słońce chyba zaczyna troszkę grzać, nie? Bo robi się trochę cieplej, trochę przyjemniej. No już palce tak nie marzną. No, jest lepiej. Jaką tu mamy minimalną odległość ostrzenia? W przypadku 35 to ta minimalna odległość ostrzenia to jest 30 cm. Sprawdźmy to. W zasadzie czego się można doczepić w tych obiektywach, to że właśnie przy ostrzeniu słychać takie, przełożę mikrofonu, jakby bardzo delikatne metaliczne pocieranie. No ja do tego pewnie trzeba przywyknąć, bo to będzie wynikało z budowy obiektywu. Samo przyostrzanie między tymi punktami, no bardzo przyjemne. Bardzo płynne, leciutki opór jest, ale taki bardzo przyjemny. Gdzieś coś lata, ale nie widzę. Za blokiem. Jest za blokiem? A jest, no. Stował, no. Czy też robi studio? Bo w ogóle miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, to tutaj za nami, to jest jakby nowa wersja studia rysunkowego w Bielsku-Białej. To tutaj powstawały takie bajki jak Reksio, czy na przykład Bolek i Lolek. I w ogóle tak spacerując po mieście, to będziecie widzieli dużo nawiązań do tej historii rysunkowej Bielska-Białej, bo co kawałek stoją pomniki właśnie Reksia, Bolka Lolka, Bartozara Gąbki, także no fajna, ciekawa historia. Mam teraz filtr VND, żeby zobaczyć, czy te bliki, które są na tym obiektywie, są spowodowane właśnie filtrem, czy to szkłem obiektywu, ale wychodzi na to, że szkło obiektywu ma tutaj takie bliczki. Musiałem niestety przymknąć przysłonę na maksa, czyli do F16, do T16, żeby w ogóle mieć tu jakąkolwiek ekspozycję, żeby nie mieć samych przypałów. No i widzę taki bliczek, nie? Słoneczko się tam zrobiło taką fajną gwiazdą. Jest taki blik świetlny, kolorowy, dosyć taki tęczowy, można powiedzieć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko na komputerze. Fajne rozmycie tła.
ale 50 się już zdecydowanie trudniej ostrzy. Bo w ogóle zasada jest taka, że im macie szersze szkło, jeżeli jest manualne, to dużo łatwiej się ostrzy. Im idziecie bardziej w ogniskową dłuższą, typu 50, 70, 105 na przykład, to tym to ostrzenie, znalezienie tego punktu ostrości jest trudniejsze. O, mamy jakiś tam żywy organizm. W 50 minimalny dystans ostrzenia to jest 43 cm. Zobaczmy sobie, czy tu jakieś makro się tego da zrobić, czy raczej nie za bardzo. Dobra, lecimy dalej. Aż mi teraz brakło palca, żeby to wyostrzyć dobrze. Strasznie duży obrót jest. Z tego co pamiętam, to tu jest 270 stopni. No dobra, to jest jako plus czy minus? Plus, bo masz precyzyjnie, natomiast czasami widzisz, jak takie ujęcie chcesz z takiego bliskiego strzału zrobić, do czegoś, co jest w oddali dosyć mocno, no to wiesz, z powiedzmy tej 50 cm na nieskończoność to masz te 270 stopni, nie? Trochę to jest takie uciążliwe zmienianie tych filtrów, ale niestety jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I w ogóle teraz mogę Wam powiedzieć, że chodzimy już ze 2 godzinki z takim zestawikiem po mieście i jest naprawdę bardzo fajny pod względem ergonomii i tej lekkości. To są nieduże szkła, są lekkie szkła i można z nimi naprawdę długo chodzić i nie czuć tego zmęczenia, nie? Naprawdę fajna rzecz. No i co, jeżeli chodzi o te obiektywy, no to bardzo fajnym czynnikiem jest tutaj cena, bo zestaw 3 obiektywów możemy mieć za $1600, co daje nam pewnie jakieś około 6200-6500 zł, nie? Za 3 obiektywy z zmiennymi magnetami to jest naprawdę bardzo dobra, niewygórowana cena. Jakościowo sami ocencie, jak to wygląda na materiałach, które Wam Ci przedstawiłem. No i co, do zobaczenia wkrótce.